Ktoś przyjeżdża do Gambii, musi mieć odpowiednie dokumenty. Na ile może przyjechać, żeby mieszkać tutaj? Kupno ziemi. Tutaj trzeba być 12 lat? Ile razy w szpitalu? No nawet wczoraj ja właśnie wracałam z tego markeciku. Taki jeden mówi, ja nie przychodziłem do ciebie, bo był Ramadan, teraz przyjdę i ludzie się boją właśnie zmiany, żeby zmienić swoje życie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gambii, moi drodzy. Gambia z jak to daleko. Kolejny odcinek, drugi już odcinek z naszą rodaczką Elą, która zniknęła mi z pola widzenia. A, jest tutaj, jest. Dzień dobry, Elu. Czołem. Ela jest... Postać drugoplanowa. Nie pierwszoplanowa, dusza odcinka. Ela jest 12 lat tutaj w Gambii. Żyje sobie sama. Sama, 12 lat i dzisiaj pogadamy o tym, jakby ktoś chciał się przeprowadzić do Gambii, na co warto zwrócić uwagę, ile kosztuje życie, ile kosztuje taka działka, jak na przykład ta, na której teraz jesteśmy u Eli. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz, rzecz jasna, podajcie odcinek dalej pocztą sandałową, a tymczasem zapraszamy z Elą, autorką kanału Kolory Gambii na YouTubie w podróż tutaj po okolicy. Pochodzimy, poplatkujemy, Idziemy pogadamy. szukać wrażeń. Idziemy szukać wrażeń. Tak, żebyście mogli zobaczyć troszkę, jak wygląda Gambia lokalnie i jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście tutaj się przeprowadzili. A niektórzy piszą do ciebie, że chcieliby coś zmienić w swoim życiu, więc ten vlog, ten film może pomoże niektórym, może wyjaśni, Może pomoże podjąć decyzję. O, właśnie, a może odtrąci od tego pomysłu. Ja zachęcam. Zachęcam. Gambia jest fajny kraj do życia. Zapraszamy. Fajny, przyjemny, na luzie. Zapraszamy, idziemy. Skobel otwarty. Skobel otwarty. Dzieciaki niech pilnują, I w sensie ahoj, psiaki. przygodą. Ahoj, przygodo. Ta twoja działeczka, duża działeczka. Nawet koteczek przyszedł za mną, jak Pilnować. piesek. No. Duża działka, jak myślisz, ile taka działka byłaby warta? Na złotówki może, co? Myślę jakieś 300 000 złotych 300 000 zł. Już z domem? z domem. Z domem. Wszystko, co tutaj wiecie. 300. Może więcej, nie wiem, bo teraz te ceny się pozmieniały. Ale to wszystko jest do negocjacji. To wszystko jest uzależnione od lokalizacji prawdopodobnie. No, tu moja lokalizacja, no to jest bardzo dobra, bo to jest przy highwayu, Przy lotnisku. przy lotnisku. Zamykaj posesję, bo żeby... Plac jest bardzo duży. Ale tak wiesz, ujmując, jak ktoś ma 150 000, działkę znajdzie z domem Znajdzie, oczywiście, że tak. i za 100, nie? Oczywiście, że Troszkę dalej, może nie tak, No. nie w takiej lokalizacji, ale Ogólnie nie wiem dlaczego, ale działki w Busumbali, tutaj w tej miejscowości, są bardzo drogie. Lotnisko, Być może. Banjul, stolica. Ale gdzie Banjul? Banjul jest 30 km stąd. Co to Lotnisko daleko? nie jest Banjul, to się... Ja nie wiem dlaczego napisane, że lotnisko to w Banjul. Lotnisko 30 jest koło Eli. 30 kilometrów to rzut beretem. Działkę mamy. Dobra, załóżmy, że ktoś kupił działkę w mniej popularnej destynacji za 100 000 złotych, więc działkę i chatę ma. Ale co robić w Gambii, żeby się utrzymać, kochana? Tu właśnie sąsiad, tu mieszka w ogóle Holender. Traktory. Holender. Tak. I tutaj działka ta i działka moja wcześniej była jedna posesja. Ogólnie to miejsce się nazywa Black and White. Czyli tak powiedziałbym niestosownie poniekąd patrząc na dzisiejszy świat. Czyli przyjeżdżając do Gambii, przyprowadzając się do Gambii, tutaj można handlować czymkolwiek na dobrą sprawę. Wszystkim. Wszystkim. Samochody, traktory, proszki do prania. Wszystkim, czym się da.
Wszystkim. Ja już chyba też wszystkim handlowałam. I co najlepiej z perspektywy czasu szło Ciężko powiedzieć, to jest ciężki temat. sezonowo? Ale myślę, że jabłka. Jabłka to był dobry temat. Duża przebitka? Prawie 100%. Blacha na dachach. Tak, Oj, nasza psiula idzie za nami. ale przecież ona nigdy nie wychodziła. To Tak. Karmel zawsze biegł. Tak ci się wydaje. Ruda, co ty robisz? No ale coś ty odwaliła teraz. Dzisiaj wygląda na to, że Karmel powiedział: Ruda, idź ty za nimi, Idź ty bo mi za się nimi. nie chce. No tak to wygląda. Małe jabłko w Gambii, dość drogie, prawda? Takie malutkie, o takie malutkie i to jeszcze takie plastikowe, takie twarde, w ogóle zupełnie bez soku, kosztuje 25 dalasji. 25 25 dalasji. dalasji to jest Złoty z kawałkiem. złoty powiedzmy 50. Cmentarzysko samochodów, w sensie, no zakurzone. Na samochodach chyba też dobry Kurde, biznes. bo ja tu nie widziałam, że tu taki szrot jest. To w sumie nie taki szrot, moja droga. Te auta wyglądają całkiem dobrze. Ale ja Zobacz. nawet nie wiedziałam, że tu taki parking jest. Ceny aut mogą osiągać czterokrotność tego, co w Polsce? Tak, tylko że nie masz takiego zysku. Dlatego, że po opłaceniu transportu, po opłaceniu podatku tutaj w porcie, powiedzmy, no wcześniej to się tak liczyło 1000, czyli 1000 euro auto, 1000 euro koszta transportu i 1000 euro miałeś na rękę. Na rękę. Tak to właśnie wyglądało. Teraz no mniej więcej to podobnie wygląda, może teraz trochę mniej. Bo przeważnie jak na przykład teraz jechałem, wiesz, Sahara Zachodnia, Mauretania, Senegal, to często gdzieś tam na drodze widziałem, ludzie z Europy jechali na europejskich rejestracjach. Możliwe, że do Gambii, możliwe, że gdzieś tutaj do Senegalu, żeby pewnie te auta stare sprzedać. Ostatnio dużo ludzi właśnie przyjechało autami. Właśnie do mnie też przyjechało... O właśnie, kto tu u mnie był? Przyjechali Mercedesem C-klasa. Kurde, to chyba te chłopaki. Tak, to te chłopaki, co... Sebastian i Michał. Pozdrawiamy. No przecież oni przyjechali autem, jasne, że tak. Przyjechali autem do Gambii, bo to było ich marzenie. Z myślą, żeby sprzedać. Z myślą, żeby sprzedać i z myślą, żeby mnie odwiedzić, co było dla mnie. I oczywiście te dwa marzenia spełnili. Ja im zaproponowałam, że im pomogę w sprzedaży, że mogą postawić auto u mnie. No i tak wspólnymi siłami auto udało się sprzedać, chłopaki zadowoleni. Szybko? Szybko sprzedali, ale bez większego zysku. Ale zadowoleni, bo wszystkie koszta podróży, całej podróży im się zwróciły. Także praktycznie wyszli na zero, także odbyli swoją podróż życia, tak naprawdę nie wydając nic, a z bagażem doświadczeń i pięknych przygód. Czy handel samochodami wciąż jest profitowy na tyle, że warto w to wejść? Tak. Tylko mówię, to muszą być samochody tanie. Na tanich samochodach się najlepiej wychodzi. Najlepiej to takie, które tutaj służą do pracy, czyli Taksówki. Też, ale najlepiej takie, nie wiem, jakieś tam bagażówki, takie w takim stylu. Bo tego typu samochody, one się szybciej sprzedają. Takie już osobówki, no to indywidualnie, no to już ten klient troszeczkę go tak, to powoli troszeczkę idzie, nie? Natomiast samochody drogie, tu znaleźć klienta, który zapłaci odpowiednio wysoką cenę,
no to tak troszeczkę trzeba poczekać. Ela, czyli tak reasumując, można powiedzieć, że osoba, która się przeprowadza do Gambii, musi liczyć sama na siebie i musi wykombinować sobie jakiś biznes tutaj, ewentualnie, no chyba, że ma emeryturę bądź rentę. Szczerze mówiąc, naszej polskiej emerytury to można sobie spokojnie żyć. I wystarczy ci. Wystarczy ci... znaczy to też zależy, na jakim poziomie chcesz żyć, tak? Ale tutaj tak naprawdę tu luksusów nie potrzeba. Tu już jest luksus, bo jest słońce. Pora mango jest, dla mnie to jest najpiękniejsza pora, jaka tylko w ogóle może być. Tak naprawdę pojedziesz nad ocean, napatrzysz się na te fale, na tą wodę i tak naprawdę zdajesz sobie z tego sprawę, że żeby szczęśliwym być, to tak niewiele nam potrzeba. Europa ma to do siebie, że człowiek bardzo mocno zwraca na te dobre materialne. A tutaj? Dokładnie. Tutaj dobre materialne tak naprawdę nie mają znaczenia. Bo tutaj, no okej, ten mieszkanie jest potrzebne, no żeby gdzieś się przespać, tak? Nie pod gołym niebem, z racji tej pory deszczowej. Ale nikt tu nie inwestuje, to znaczy niektórzy inwestują, ale mało kto inwestuje w wystrój wnętrz. Tu się nie kupuje jakiegoś drogiego sprzętu, nie robi się z mieszkania muzeum. No bo po co tak naprawdę? Jak tutaj całymi dniami tu życie tętni na zewnątrz. Tu się żyje na zewnątrz. Wstajesz i jesteś na zewnątrz. I tak naprawdę wszystko, co robisz, gotujesz na zewnątrz i jesz na zewnątrz. To po co w chałupę inwestować, tak? A co w momencie, jak ktoś już tutaj kupił działkę z chatą, ma swój mały biznes, sprzedaje jabłka i się okazuje, że problem ze zdrowiem. To co, do szpitala lokalnego? Nie lokalnego, to są szpitale dla... Jak to się mówi? Nie dla tubylców. To są szpitale dla Europejczyków, Prywatne bardzo dobrze takie? wyposażone. To są szpitale płatne. W jednym takim miałam okazję być. Tutaj nieopodal chyba. No tam w okolicy Tontabla, to jest jakieś 20 kilometrów od Busumbali. Ale one są bardzo dobrze wyposażone i prawdopodobnie ten Medicare, a już To zapomniałam, ubezpieczenie. w którym ja byłam, tak. To jest jeszcze lepiej wyposażone od tego, w którym ja byłam. Czyli ty nie miałaś żadnego ubezpieczenia specjalnego, tylko po prostu ja- coś ja- się wydarzyło, pojechałaś? Ja taka ryzykantka jestem, tak. Mnie ubezpieczenie niepotrzebne, bo ja wychodzę z założenia, że mi się nic nie stanie. O. Ale faktycznie, jak to wyglądało? Przychorowałaś, tak jak opowiadaliśmy na pierwszym odcinku wywiadu, w sensie odcinek wcześniejszy, to była sepsa, prawda? Pojechałaś do szpitala i za ten cały przebieg wizyty w szpitalu po prostu zapłaciłaś. Tak. A to już od razu na starcie zapłaciłam, bo w chwili rejestracji już tam musisz w okienku płacić. Bodajże teraz jest chyba 800 dalasy. 800 dalasy. Tak, od razu na wstępie, jak się rejestrujesz. No. I później za całą wizytę, ile to Ja wyszło? ogólnie byłam 3 dni w szpitalu, bo się wypisałam na własne żądanie, bo już mi tyle tych kroplówek we mnie tam wlali, że już czułam, że po prostu nosem mi to wychodzi. I czułam, że nie, już więcej nie. I ja mówię, że ja chcę do domu. Oni mi mówią, że nie, ja jeszcze powinnam zostać. Ja mówię nie, bo moje ciało już nie przyjmie żadnej kroplówki. No i oni pytają się mnie, czy ja sobie zdaję z tego sprawę, jak to jest poważne. Ja mówię tak, ale ja chcę do domu. No i to wtedy za każdy dzień wychodziło tak, że łącznie zapłaciłam ponad 30 000 dalasy, łącznie z tą rejestracją, a jeszcze z wykupieniem recepty zapłaciłam 30 000 dalasy, czyli 10 000 dalasy na dzień. Reasumując, nawet w sytuacji, kiedy nie masz ubezpieczenia, to wizyta w szpitalu jest do przełknięcia cenowo. Raczej tak. Raczej tak, no bo nie idziesz do szpitala z jakąś tam duperelą, tak? Tylko To z czymś akurat- poważnym.
Tak, no tutaj ja... No taką miałam przypadłość, że rzeczywiście to było prawie ratowanie życia. 12 lat? Ile razy w szpitalu? Raz. Wszystko jasne. Ela, ktoś przyjeżdża do Gambii, musi mieć odpowiednie dokumenty. Na ile może przyjechać, żeby mieszkać tutaj? Jest jakaś określona... Nie, no nie jakiś od razu. długość? Nie musisz mieć od razu jakichś tam dokumentów, żeby tu być w Gambii. Na wjeździe dostajesz 28 dni, nie? To. Ale jak miną te 28 dni i nie masz żadnych dokumentów, to się nic nie stanie. To się nic nie stanie, ty sobie możesz, nie wiem, siedzieć tutaj i rok czasu bez dokumentów. Ja tak robiłam. I dało radę. Ja byłam nieświadoma w ogóle. Jak 12 lat temu przyleciałam i jakie dokumenty, jakie pozwolenia. Ja w ogóle nie miałam pojęcia. Ani o Afryce, ani o tam żadnych dokumentach. No i później, okej, dobra, później to się starasz o taki resident card. Hello. Hi, Lamin. Good afternoon. Lamin. Salam alaikum. Lamin, to jest stary koleżka. How are you, Lamin? Fine, fine. It's good. Yeah. It's good. How do Poland? Very good. Good. Oh, how do family? Hello. Thank you, thank you. Lamin, nice guy. To jest... Ale już naprzeciwko nie idziemy. No nie idziemy, bo tam problemy. Tutaj Lamin nam pokazuje, że chata, pamiętacie z tamtej serii z Gambii? Chata mu się tutaj rozkleiła, tutaj. To się niedługo zawali. Ah, Niestety tak, to się zawali. No. I tutaj też ten, żona Lamina. A, przepraszam, sorry. Przepraszam, nogę ten I don't see. się This tutaj side is down, wy ten. down. When I go outside, inside you see. Chata się zaraz zawali, co? You have to put cement or I don't know. No, byliśmy, odwiedzaliśmy Lamina w jego domu, to jest na odcinku 2 lata temu nagranym. No, więc taka One people want to help, he helped me. Lamin tutaj Who say no. chyba My brother is here. pomoc Last time tutaj when I prosił. make the correct. Prosił o pomoc, ale chyba nie otrzymał tej pomocy, co? No nie. Takie życie. I zobaczcie, jak się przeprowadzicie do Gambii, no to i może i będziecie się stykać z takimi problemami. Tak. Co, wejdziemy? No wejdziemy, no musimy. To na wejdźmy moment. raz jeszcze, Ela. No, aż Pokażmy. się nie spodziewałam, że dzisiaj tutaj będę. No gdzie jak gdzie, ale No u Lamina się nic tutaj chyba za bardzo nie zmieniło, No nie. co? Skromnie. ale przynajmniej czysto, zobacz. Czysto. No. Jakby nie patrzeć. Łazienka dalej. No te Bobo, weź tą kamerkę na te Bobo. Nie. Tutaj na Bobo nie tego. You are big boy Łazienka now. taka jak była pod Baobabem. To pamiętacie chyba z odcinka. Tutaj, nie? Pod Baobabem. Łazienka pod Baobabem. No. No. Wykafelkowali? Nie. Skromnie. Skromnie jest, prawda? Bardzo skromnie. I Gambia chyba w większości przypadków jest taka skromna. Tak. To jest, myślę, że 70% populacji ma właśnie tego typu warunki. No tak strzeliłam 70%, ale to jest taki standard. Czy przeprowadzając się tutaj człowiek czuje taki, powiedziałbym, taką chęć pomocy tym ludziom, w sensie albo nawet niemocy, że nie może wszystkim pomóc? Dużo moich gości popłakało się nawet. To my mamy w sobie tą taką, jak widzimy taką skrajną biedę, to my mamy tą właśnie chęć niesienia pomocy. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że oni są bardzo nieszczęśliwi, że oni tak żyją. Bo tak naprawdę oni nie mają porównania, jakby mogło być lepiej. To w naszych głowach my porównujemy. Tak, Chyba. Tak. Czyli nie powinniśmy. raczej nie.
Raczej nie, bo oni są szczęśliwi, oni tańczą, oni śpiewają, oni są szczęśliwi. I tak naprawdę to, że na przykład jakaś tam blacha, tu jest ważne, żeby na głowę nie kapało podczas pory deszczowej i żeby tu pełnia szczęścia jest, jak masz na przykład worek ryżu w domu, worek cebuli, olej, no i tam i stać się na jakoś, nie wiem, jakąś rybę, warzywa. O, żeby stać się było, żeby mieć coś, ugotować na ten lunch przysłowiowy, tak? Powiem wam, że czuję się, jakbym był tutaj normalnie 2 dni temu. A to 2 lata. Prawda? 2 lata minęły, Prawda? od kiedy my byliśmy. Ja mam teraz też taki... No, zobaczcie tutaj. Tu pękła chata. Tu pękła chata. Teraz jak będzie pora deszczowa, to musi to wszystko zawalić. Mhm. Nie może liczyć na pomoc swoich współbraci? No nie. Wiesz, my jak żeśmy pracowali razem, no to... Dużo robiłam. No teraz się całkowicie odcięłam. No bo sorry bardzo, jeśli ktoś ze mną... The brothers, they don't want to help? Yeah. Brothers. Yeah. No. 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 You don't have any Yeah, help? the one man come here, he say want to help me. He have this place. He have one compound there. He make there. When I ready, he say he want to come here help me. And up to now, no come. Czyli nie ma niestety pomocy. No No. okay, but you don't have any help from nobody. No. And who they are sponsor of, I think, Lamin and Fatu. Yeah, I go in the cafe. Yeah. In telling him this. You come here, I look this. Me no Yeah. talk nothing. Ela, ty pytasz o sponsorów, którzy sponsorują dzieci. Dlaczego nie chcą Tak. pomóc ojcu? No tak. Alhamdulillah, buka mama. Nie Ja nie wiem, interesują czy w dalszym się. ciągu oni się interesują tymi dziećmi, ale widziałam oświadczenie, że tak, oni teraz się tymi dziećmi opiekują i nie wiem, jak to jest do tej pory. No w każdym bądź razie, tak jak ja działałam, no to nie tylko działałam, że to się skupiałam na szkole, ale też na warunkach właśnie domowych. Tego typu, jak widziałam, że już nie mają kompletnie co jeść, no to wtedy robiłam zakupy, takie podstawy żywieniowe, czyli tam worek ryżu, worek cebuli i olej. A jak widziałam, tutaj Lami tak samo ode mnie dostał dużo pomocy, jeśli chodzi o tą chałupę. Kupowałam też cement, farbę, różne tam rzeczy, żeby tą chałupę odremontować. No co tu widzimy, no to ta chałupa się znowu wali. I myślę, że no, pomoc to nie tylko polega na tym, żeby dać te pudło ściuchami, tylko no, trzeba jakoś to głębiej, jakoś to zobaczyć i... Yeah. Ruda. Ale to okurzona ruda jesteś? Oh my God. Ruda. No, Proszę zobaczyć, tutaj Żelazko na żelazko duszę. jeszcze na węgiel drzewny. Proszę. oni tu produkują takie żelazka. Produkują w Busumbali. To nie jest, że to wiesz, jakieś tam historyczne żelazko i tego. Nowoczesne, tylko To na jest styl. tak, made in Gambia. Made in Gambia, tak. Oni tu produkują takie, no to akurat nie wiem, kto to tam wymejdował. Ale można kupić. No. Niebezpieczeństwa. Węże, pająki, komary, malarię, tężec, polio, dur brzuszny. Jest czego się bać? Nie ma się czego bać. Tak naprawdę trzeba mieć wyjątkowego chyba pecha, żeby złapać malarię. A ja przez te 12 lat nigdy malarii nie miałam. A komary, 1000 komarów mnie pokąsało. Także no nie wiem, albo jestem wyjątkowo odporna, albo faktycznie to trzeba cudu, żeby złapać malarię. Węże to tylko w buszu. W takich jakichś tam zaroślach nie ma tutaj, tu gdzie żyją ludzie, nie ma takich zagrożeń.
Nie ma węży, nie ma jakichś tam jadowitych pająków. W buszu tak, okej, no prawdopodobnie tu są też tarantule, czego nie widziałam nigdy żadnej tam tarantuli. Węży też tam są różne gatunki, ale to trzeba naprawdę się postarać, żeby się narazić takiemu wężowi, tak? Nie ma tak naprawdę drapieżnych zwierząt, no bo nie ma. Lewy tu po ulicy nie biegają absolutnie. To jest taka inna Afryka. To nie jest taka Afryka, jak sobie tam wiele ludzi wyobraża, że burz i dzikie zwierzęta i już tutaj to mówię, prawie każdy ma telefon komórkowy. Także już tam ta Afryka zupełnie jest taka troszeczkę bardziej cywilizowana, tak? Ja to bym chyba zabłądziła w tej Busumbali. No to tyle tutaj jest tych uliczek, że ja nie wiem. Nie wiem nigdy, gdzie wyjdę. No właśnie, ale błądząc można poznać ludzi. A czy z poznawaniem ludzi w Gambii jest łatwo czy trudno takie budowanie relacji? Jesteś tu 12 lat i... Jest bardzo łatwo. Ja zresztą należę do tych osób, która łatwo nawiązuje kontakty. Mam tą zdolność łatwych takich relacji, ale ta Afryka nauczyła mnie jeszcze bardziej właśnie z taką łatwością. I odzwyczaiłam się od tego mówienia pan, pani. Nieważne ile masz lat. Ja od razu na ty, bo tak jest. Bo tu mało kto do kogo mówi pan, pani, tak? A czy uważasz, że te relacje, one w razie potrzeby, gdybyś potrzebowała pomocy, mogłabyś się do tych lokalnych zwrócić o pomoc? Czy jednak byś szukała pomocy wśród obcokrajowców, Polaków, może wiesz, Niemców, tych, których tutaj znasz? Zależy jakiego rodzaju pomoc. Uważaj, bo tam krzeczory. Zależy jakiego rodzaju pomoc, ale jeśli chodzi o jakąś tam pomoc fizyczną, to lokalnie jak najbardziej. Oni są bardzo chętni do pomocy. Są bardzo chętni do pomocy i z tym nie ma naprawdę problemu. I co bardzo często też się spotkałam z tym, że bezinteresownie. Bo tutaj tak kiedyś myślałam, że tu wszystko to okej, dobra, ale oni zawsze myślą, że aha, bo ty masz mu dać coś. Ale spotkałam się gęsto z tym, że nawet że nie chcą pieniędzy, że po prostu tak, no to co mnie zawsze i jeszcze do tej pory szokuje, nie? Ale też tacy są. Oni bardzo chętni, bardzo są. Na przykład tutaj to jest tak, że jak widzą, że ktoś potrzebuje pomocy, a gęsto właśnie jak trzeba popchać auto i tego, to nie ma, że tam musisz kogoś wołać, żeby łaskawie przyszedł i ci pomógł. Nie, oni sami widzą i sami pomagają. Działają. Tak. Jest takie fajne, takie właśnie zjednoczenie, taka, jak to mówi się, nie wiem jak to, słowa mi zabrakło. No są wyczuleni na to, jak ktoś potrzebuje pomocy. Nie trzeba mówić tego, prawda? Tak, to jest właśnie prawda. I oni są serdeczni. Nawet te zapraszanie jak na przykład akurat ktoś przechodzi, i oni jedzą, no to nie ma tak. Oni będą zapraszać ciebie, nieważne ile mają. Mogą mieć troszeczkę, ale tutaj jest zwyczaju właśnie, że oni cię zapraszają do wspólnej tej michy. No fajnie by było właśnie skorzystać, bo to też jest takie przyjęcie zaproszenia, to jest też miłe. Bo jak na przykład nie, thank you, to tego, a szczególnie jak biały na przykład skorzysta takiego zaproszenia. Także proszę was, jeśli takie zaproszenie dostaniecie, nie obrzydzać się, że to ze wspólnej michy, wziąć chociaż to odrobinkę tymi paluchami tego ryżu i go po prostu zjeść. Bo to jest... Być częścią. Tak. Masz już ułożone życie, masz już gdzie mieszkać, masz robotę, zdrowie Ułożone. dopisuje. No więc pytamy ciebie, Elu, bo 12 lat tutaj żyjesz. Czy faktycznie z taką otwartą bramą w nocy zostawiasz otwarte drzwi? Czy ta przestępczość... No właśnie, czy dotknęła cię ta przestępczość taka pospolita przez ten czas, kiedy tutaj jesteś? Nie, mnie nigdy nie dotknęła.
Nie, no poza tym, że tam na początku jeszcze, no to tam okradli mnie kilka razy, ale to tylko na kradzieży się skończyło. Ale Nikt- strach taki, wiesz, strach taki jest trochę, że myślisz zawsze wieczorem, żeby zamknąć bramę. No to tak, no ogólnie, no w Polsce też tak się robi, nie? Że się zamyka drzwi i bramę, nie? No to tak, ale często, gęsto, ja to przez długi czas, przez kilka nawet miesięcy, ja tej bramy nie zamykałam nawet. I nie wiem, ja się ogólnie, ja się nie boję. Ja się tutaj nie boję. A Ja- myślałaś kiedyś o jakimś ochroniarzu, watchmanie? Myślałam, ja przerabiałam, ja miałam chyba 4 watchmenów. No ale mentalność watchmana polega na tym, że oni przychodzili, pierwsze co on robił, to on sobie szykował posłanie. Ja mówię, ale co ty robisz? A on mówi, no bo przecież noc jest do spania. No i ma rację. Wyobrażasz to sobie? Ja mówię, no ale zaraz, mówię, ale to będzie twoja praca. Ty masz tu pilnować. No i on się patrzy na mnie, no czego ja nie rozumiem? No bo przecież noc jest do spania, no przecież on musi mieć wygodne posłanie, on będzie spał. I tak było z następnym, i tak było z następnym. Ja mówię, no ale człowieku, to ty musisz teraz zmienić system. Ty teraz musisz w dzień spać, a w nocy masz mi pilnować. No ale za każdym razem, jak wstawałam w nocy, to Watchman widziałam, spał. że on sobie smacznie spał. Także potem doszłam do wniosku, że mi ten watchman w ogóle nie jest potrzebny. Zakupiłam 2 maczety, Jakiś gaz pieprzowy, coś takiego? gaz, tak, mam 2 butelki gazu, w razie co. To po No i oczach. głośny głos. Po oczach. Jak ryknę, to pouciekają. Zapomniałem zapytać o taki detal, ale faktycznie może być kluczowy. Czy każdy może kupić sobie ziemię tutaj z domem? Tak, tylko mówię, musisz mieć resident permit, no bo jako turysta, no raczej nie. No musisz mieć tutaj jakieś papiery pobytowe, tak? Czekaj, jakie fajne poczekaj. Bo ja tak patrzę na te drzewo, zobacz. Kwiaty, kwitnie. Ale ono jest piękne. Tak. Eli, Piękne. Elis, Ciao. twoja znajoma Eluś. Jaka ładna, jaka uczesana. Zobacz, jaki... Ojej, ojej. You are beautiful. You are beautiful. Gdzie ty, Ruda, jesteś? Czarinka Ruda cały czas nam towarzyszy. Tak. Pod koniec jednak odcinka, który się zbliża Wielkim Sandałem, chciałbym zapytać o takie trzy aspekty, z którymi na pewno człowiek przeprowadzający się do Gambii będzie miał po prostu możliwość zetknąć się. Prawdopodobnie będą to trudności. Tak, a jeśli chodzi na przykład o kupno ziemi, tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo tą samą działkę potrafią sprzedać kilka razy i tutaj tu trzeba się podpierać, ojej, jak to się mówi? Notariuszem? No, notariuszem, coś w tym stylu, albo jakimś tam prawnikiem. Trzeba mieć też kilku świadków najlepiej, bo tutaj oszukać jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo, a właśnie szczególnie właśnie ten temat właśnie kupna działek jest bardzo śliski temat. Ja osobiście, ja bym się bała, nie wiem. Nie wiem, co ja bym musiała poruszyć, żeby mieć pewność, że ta działka jest naprawdę moja, bo były takie historie, właśnie kobieta kupiła niby i też przysyłała mi dokumenty. Ela, pomóż. Niby wszystkie oficjalne, oryginalne, a jednak było coś nie tak. No i straciła pieniądze. Jakoś tam, już nie wiem, to taka bardzo zawiła historia, także to jest różnie z tym. Trzeba uważać. Tak, no tutaj kłamstwo jest powszechne. Kłamstwo jest powszechne, oszustwo jest powszechne. Czarusie?
Tak, czarusie są powszechni. Czary Mary, hokus pokus i Tak. 50 000 znika. Tak. No nawet Niczym. wczoraj ja właśnie wracałam z tego markeciku, bo szłam dla ciebie po warzywka i taki jeden mówi, ojej, I miss you. Ja nie przychodziłem do ciebie, bo był Ramadan, ale teraz przyjdę i weźmiemy ślub. Mówię, dobrze, to w poniedziałek, bo w niedzielę będę zajęta. I co taki na przykład se ma w głowie, proponując mi takie coś? Czyli ty, Ela, masz trochę tych propozycji, co? Od lokalnych? No, bardzo dużo. No teraz się troszeczkę Uspokoili? Przyhamowało, ale kiedyś to miałam kilka nawet dziennie. Kilka dziennie i to tak nieważne, ile on mnie zna. Czy on mnie zna 5 minut, czy on mnie zna miesiąc, czy on mnie zna rok. On nawet mnie nie pyta. On po prostu mnie informuje, że ja będę jego żoną. Se myślę, no z mojego punktu widzenia, a jeszcze z punktu widzenia Eli, se myślę, chłopie, ty chyba nie wiesz, na co ty w ogóle się decydujesz, od tego trzeba zacząć. A Ela. już tym bardziej, dlaczego ty się w ogóle mnie nie pytasz o zdanie, no ale pomijając to. Elu, mamy pierwszą kwestię, to z tymi trudnościami, dotycząca zakupu działki. Druga trudność według ciebie, z którą się zderzy nowy obywatel Gambii? No takie załatwianie tych spraw urzędowych, bo to naprawdę, to trzeba mieć anielską cierpliwość. Łapóweczka pomoże? Łapóweczka pomoże, tylko też trzeba mieć znajomego, który wie, komu taką łapóweczkę dać. No tak. Bo czasami to jest tak przy ofisach, że okej, się trafi jakiś tam brader kogoś tam, który niby tam w tym ofisie pracuje, przyjmie łapóweczkę i tyle, żeś go widział. Tak to wygląda, I no. bombonierę sobie je tam w kącie gdzieś tam w domu. Tak. Ale no mówię, i tutaj głównie to polega tak, że my brother pracuje w tym ofisie, albo tam my coś tam i to jest taką drogą, wiesz, przez znajomości, nie? Jak masz znajomości... Hello. Very good. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. A, to jest ta. Znasz, O, ta znajome. dziewczynka. Yeah. Beautiful. Yeah, I remember. Ojejku, To jaka jest ta piękna. jedna z dziewczynek, którymi ja się opiekowałam. O, widzisz. No, ale Fajnie. kurczę, ja ledwo rozpoznaję te dzieci, bo one już Podorastały. powyrastały. To były małe dzieci, ale widzę te rysy. Widzę te rysy. Zapomniałam, jak ona ma na imię, ale no na pewno tu większość dzieci to ja bym miała problemy rozpoznać. Mało tego, niektóre dzieciaki przychodzą do mnie już takie wyrośnięte, żeby po prostu się przywitać ze mną. Wiesz, jakie miłe? Naprawdę miłe. Napój ananasowy bez ananasa. No ma jakiś tam smak, ale ja myślę, że to bardziej jakieś tam te chemiczne takie tam. No. Słuchaj, Ela, Zapachy, trzeci punkt, na który warto zwrócić uwagę tutaj. Jak ktoś świeżyna, trafia, wiesz, do Gambii, do jakiejś miejscowości, większej, mniejszej. Na co zwrócić uwagę jeszcze? Mamy te oszustwa przy zakupie ziemi, mamy te kwestie takie biurokratyczne. Coś jeszcze przychodzi No do i głowy? ogólnie trzeba być uczulonym na te ich kłamstwa. Oni tak przekonująco potrafią mówić, żeby się po prostu na to nie dać nabrać. Bo no, szczerze mówiąc, my jesteśmy trochę łatwowierni. I oni to wiedzą chyba i oni to wykorzystują. Nie mówię, że wszyscy, ale tutaj to jest takie nagminne. Kłamią jak najęci, nawet jak nie trzeba, to kłamią. Żeby osiągnąć cel. Żeby osiągnąć cel. Nie widzą w tym nic złego. Nie, no bo później będzie później będzie post, no to będą poposzczą, będą mieli wybaczone. A, w ten sposób. I znowu można kłamać. Będzie wybaczony Voilà. i tyle.
Tak, to działa. Moi drodzy, kończymy odcinek z naszą duszą odcinka, czyli z Elą, która jest tutaj na obecny moment 12 lat. Wyślijcie dobre słowo Eli. Kontakt do Eli macie w opisie pod odcinkiem. I moi drodzy, dajcie w komentarzach znać, co myślicie na temat, który poruszyliśmy w tym odcinku. Jak podchodzicie do przeprowadzki do Gambii, ale na co też jeszcze można by było zwrócić uwagę, na jakie kwestie, o których może nie porozmawialiśmy dzisiaj w tym momencie. Więc co, Eluś, bardzo dziękuję. Moim zdaniem nie ma się czego bać. Decyzja jedna, życie jest krótkie. Decydować się, przyjeżdżać do Afryki, resztę życia spędzić w słoneczku, Ela, na ale luzie. ja tak sobie, wiesz co, myślę, że zmiana przecież przyjechania do Afryki nie sprawia, że ty zamykasz sobie drogę do powrotu. Dokładnie, Próbujesz, dokładnie. jeśli coś nie szkodzi wyjdzie. spróbować, no przecież. No. Jasne, że tak. Myślę, że korzystać jak się da, jeśli tylko zdrowie wam pozwala, a nawet jak zdrowie wam nie pozwala, to gwarantuję, że jak tu przyjedziecie, w pełni te zdrowie odzyskać. I ja tutaj Tak muszę... działa Gambia, Tak działa słońce, tak działa... tak działa słońce. Dokładnie. I tak działa dobre jedzenie. Proste jedzenie, bo tutaj Tak. jest proste jedzenie, w sensie kupujesz warzywa, nie ma żadnych udziwnień. Tak, Bo tak. nie ma na to miejsca, moi drodzy. No, to jest prawda, to jest prawda. To co? Niech zostawią łapeczkę, komentarz. Tak, zostawiajcie łapeczki i tam wszystko co Tomeczek chce. Pozdrawiam widzów Tomka, jak to daleko. Kochani, łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej, pocztą sandałową zawsze mile widziane na kanale. My was serdecznie pozdrawiamy prosto z Gambii, z Banjulu, od Eli. Nie z Banjulu, z Busumbari. Z Busumbali, przepraszam. Z Busumbali, czasami mi się to myli. Z Banjulu jeszcze Czołem. 30 kilometrów. Czołem, czołem. When they got my